Cześć, tu Bartek Czeka ze strony universeofmemory.pl.com. Dzisiejszym tematem przewodnim są Masajowie. I Masajowie są absolutnie fascynującym tematem z wielu powodów, ale jeden z nich, główny, jest to, że są oni używani jako przykład tego, jak należy albo nie należy jeść, w zależności od tego, kto ma jakie przekonania dietetyczne czy ideologiczne. Weganie będą pokazywać, że Masajowie są świetnym przykładem, że dieta bogata w produkty zwierzęce i odzwierzęce będzie bezpośrednio prowadzić do chorób układu sercowo-naczyniowego. Osoby na diecie karniwora mówią coś absolutnie odwrotnego, czyli właśnie te diety będą pokazywać, że nie będą prowadzić one do chorób układu sercowo-naczyniowego. Mamy tutaj dodatkowo zagwozdkę, bo będziemy mieć jednak jakieś kłopoty, jak niedługo pokażę, jeśli chodzi o choroby układu sercowo-naczyniowego, mimo że Masajowie mają bardzo niski poziom cholesterolu łącznie z lipoproteiną LDL i tym samym oczywiście apolipoproteiną B. Na każdym kroku zdrada potencjalnie i rzeczywiście jest co omawiać. Skupię się w tym filmiku między innymi na tym, jaka jest ich dieta, jakie są znane różnego rodzaju czynniki przyczyniające się u nich do chorób układu sercowo-naczyniowego, czy te choroby rzeczywiście występują i jeśli tak, to w jakim zakresie możemy wykryć. I warto jeszcze podkreślić, że będę się skupiać na oryginalnych, tych pierwotnych badaniach z lat 60. i 70., kiedy jeszcze Masajowie nie byli tak ruszeni, nadżarci cywilizacją, bo jak też pokażę gdzieś tam pod koniec filmiku, dobrze wiemy, że po zwiększonym kontakcie z cywilizacją, kiedy ich dieta zaczęła się zmieniać, oczywiście wszystko poszło w wiadomym kierunku, no bo czemu miało być inaczej? To dotyczy się praktycznie każdego plemienia, które zaczęło być bardziej cywilizowane, czyli mamy nadciśnienie, przypadki cukrzycy itd. itp. Masajowie może mają trzodę chlewną, ale na pewno nie mają mięsnej paczki, która jest jak zawsze sponsorem tego odcinka. Jeśli ktoś jeszcze nie zna, to mięsna paczka jest dostawcą mięsa z certyfikowanych ekologicznych polskich gospodarstw, gdzie jak zawsze mówię, hodowla odbywa się po bożemu, mianowicie nie ma używanych żadnych antybiotyków na żadnym etapie hodowli. Oczywiście również klasyków typu boostery wzrostu, hormony wzrostu. Wszystko odbywa się naturalnie i to daje nam gwarancję tego, że to mięso będzie najwyższej możliwej jakości. Mięsna paczka działa w bardzo prosty sposób. Wchodzimy na stronę mięsnej paczki, wybieramy gotową mięsną paczkę, która nam podpasuje, albo możemy skompletować własną w rytm naszych kubeczków smakowych. Wybieramy punkt drugi, gdzie ta paczka ma zostać dostarczona, a punkt trzeci, cieszymy się dostawą prosto pod drzwi. I mięso jest świetnie zabezpieczone, jest zmrożone suchym lodem, jest warstwa izolacyjna, można bezpośrednio przełożyć je do zamrażarki i wyciągać, kiedy jest chwila albo ochota ugotować coś dobrego. Jeśli nie zamawiałeś jeszcze z mięsną paczką, to z kodem Bartosz10 jest 10% zniżki na pierwsze zamówienie. Jak zawsze polecam serdecznie ze swojej strony i lecimy dalej. To, co musimy wiedzieć o Masajach, to że bardzo szanują oni swoje bydło. Bydło jest symbolem statusu, tak jak u nas Porsche czy Ferrari, co na pewno prowadzi do fascynujących sytuacji. Ty masz piękną trzodę. Taka tam trzoda. Starałem się właśnie akumulować te bydło, co będzie dla nas ważną informacją, jeśli chodzi o dalsze omawianie między innymi preferencji dietetycznych. Jest to plemię, które nie bardzo kiedykolwiek, przynajmniej wcześniej, w przeszłości, bazowało na różnego rodzaju dzikich zasobach, tak? Czyli to, co gdzieś tam się w naturze znajdzie. Jest to plemię mocno migracyjne, czyli często będą przesuwać się z jednego terenu pastwisk właśnie ze względu na te rozległe między innymi ilości bydła. Jeśli chodzi o porę deszczową, to często zakładają różnego rodzaju takie tymczasowe koczowiska, a w porze suchej bardziej permanentne. Są tak naprawdę bardzo często w ciągłym ruchu i mają styczność z bydłem. Jeśli chodzi o produkty, które spożywali oni regularnie, było to przede wszystkim mleko i krew. Krew pozyskiwali, co ciekawe, z bardzo precyzyjnego nacinania tętnic szyjnych u swojego bydła i w ten sposób po prostu odciągali krew, którą bardzo często właśnie mieszali między innymi z mlekiem. Samo mleko było spożywane na naprawdę wiele sposobów. Oczywiście było spożywane na surowo, bez żadnej obróbki, było mieszane z herbatą, były wzmianki, że robili oczywiście z nich między innymi masło. Niemniej właśnie różnego rodzaju użycia mleka to była codzienność. Jeśli chodzi o spożywanie krwi, pojawiało się to między innymi, kiedy właśnie była jakaś ograniczony dostęp do pokarmu, ale również jako
sposób celebrowania różnego rodzaju okazji. Jeśli chodzi o mięso, było ono spożywane zarówno w ramach obróbki cieplnej, jak i na surowo, jeśli chodzi na przykład o owinę, ale trzeba mocno podkreślić, czytałem mnóstwo różnego rodzaju opracowań i praktycznie zawsze podkreślano, że mięso nie było spożywane często z bardzo prostego powodu, no bo jeszcze raz, dla nich bydło po prostu było jakimś symbolem statusu. Wybijanie tego bydła, aby konsumować mięso, nie było jakby celem samym w sobie. Albo różnego rodzaju specjalne okazje mogły doprowadzać do tego, że bydło było zabijane, aby konsumować mięso. Albo najzwyczajniej w świecie okresy, kiedy nie było specjalnie dodatkowego pokarmu, nie można było go pozyskać. Były wzmianki, że suplementowali oni swoją dietę między innymi jakimiś niewielkimi ilościami choćby miodu czy roślin bulwiastych, a w bardziej już nowoczesnych czasach między innymi różnego rodzaju kukurydzami. Natomiast wciąż możemy się skupić na tym, że praktycznie gros podaży energetycznej, kalorii z diety pochodził właśnie z mleka, mięsa, i krwi. Mężczyźni potrafili wypijać od 3 do 5 litrów mleka dziennie i to była absolutna podstawa. Ponownie, nie wymagało to oczywiście żadnego katowania czy zabijania tego bydła, tym samym mleko nie bez powodu było podstawą. W porze suchej, mniej więcej 4-5 miesięcy w roku, bardzo często robiono domieszki właśnie, dodawano krwi do tego mleka. Jeśli już były rzeczywiście te okazje, że zabijali część bydła, to konsumowano średnio 1,8 do 2,3 kg mięsa dziennie. Podczas jakichś większych celebracji, uwaga, dochodziło do konsumpcji nawet od 2 do 5 kg mięsa dziennie. Kobiety i dzieci rzadko spożywały mięso, przynajmniej zdecydowanie rzadziej niż mężczyźni, niż wojownicy. Szacuje się, że od 2 do 5 razy w miesiącu, więc nie była to żadna znacząca częstotliwość. 52% spożycia kalorii, czyli tej podaży kalorycznej pochodziło u nich przede wszystkim z mleka i produktów mlecznych. Kiedy nie było dostępności mleka, właśnie wtedy zdarzało się, że ta dieta była suplementowana tymi jakimiś dodatkowymi rzeczami typu miód czy jakieś niewielkie ilości kukurydzy. Jest jedna informacja, która ewidentnie gdzieś tam pojawiała się w literaturze, że Masajowie tak naprawdę celowo nie spożywali praktycznie żadnych warzyw, bo uważali, że to jest pasza dla zwierząt, a nie coś, co powinni konsumować ludzie. Dzienne spożycie kalorii sięgało od 2500 do 3000. Jeśli chodzi o dominujący makroskładnik odżywczy, było to tłuszcze, około 60, nawet 6-7% właśnie podaży energetycznej stanowiły tłuszcze. Dodatkowo, jeśli chodzi o spożycie cholesterolu z diety, to sięgało one od 0,5 do 2 gramów dziennie. Nie dodawano właściwie żadnej soi do tych produktów, które oni spożywali. Pochodziła po prostu właśnie z pokarmów, które bezpośrednio spożywali. Między innymi ze względu na to, że to spożycie mięsa i ogólnie bardzo często dostępność jedzenia, jak zaraz jeszcze dodatkowo mówię, była mierna i bierna i kiepska, to 39% dzieci poniżej 5 roku życia cierpiało na anemię. Według jednego badania, jeśli chodzi o kobiety, to ponad 1/5 z nich cierpiała na anemię. I wracając jeszcze na chwilę do tłuszczy, jeśli chodzi o kompozycję tych tłuszczy, które były spożywane przez Masajów, to 68% stanowiły mniej więcej nasycone kwasy tłuszczowe, 28% stanowiły mononasycone kwasy tłuszczowe i dopiero te ostatnie 4% to były wielonienasycone kwasy tłuszczowe. I średni indeks masy ciała, czyli BMI, wynosił 19,4. Trzeba przypomnieć, od 18,5 do 24,9 to jest tak zwany normalny indeks masy ciała, więc oni byli tak naprawdę ciut powyżej tego dolnego progu normatywnego i nie bez powodu, bo również nie brakowało w tym plemieniu osób, które po prostu były niedożywione, miały niedowagę. Jak to wyglądało, jeśli chodzi o ciśnienie? W jednym badaniu zbadano ponad 400 Masajów w wieku od 14 do 55 lat i wyszło, że tylko u 6 osób wykryto ciśnienie skurczowe powyżej 160 i tylko u 5 osób wykryto ciśnienie rozkurczowe powyżej 100. Generalnie praktycznie nadciśnienie u nich nie występowało. Warto jeszcze podkreślić, że tak jak u nas pokazuje się, że wzrost ciśnienia z wiekiem spowodowany m.in. sztywnieniem naczyń krwionośnych, o czym mówiłem choćby w tym filmiku, że to sztywnienie to jest oczywiście kompensacja, natomiast nie jest to coś, co jest absolutnie pożądane z punktu widzenia po prostu układu sercowo-naczyniowego. Więc u Masajów nie było widać wzrostu ciśnienia wraz z wiekiem. Jak na nomadów przystało, pokonywali oni znaczące ilości kilometrów dziennie, w zależności od źródła. Było to od 10 do
do 20 km dziennie. Widziałem wzmianki, że mogło być to nawet do 60 km dziennie i nie była to cała ich aktywność fizyczna. Jest to plemię, które między innymi w ramach różnego rodzaju obrządków, celebracji było bardzo aktywne. Tańczyło, skakało, więc jakby to była dodatkowa jakaś pula ruchu. Natomiast jeśli się spojrzy właśnie na ilość tego ruchu, który oni mieli dziennie, jest to naprawdę bardzo znacząca różnica jeszcze raz między nimi a naszą cywilizacją, ale też tłumaczy, dlaczego po prostu nawet w ramach tego średniego spożycia, o którym mówiłem, czyli 2,5 do 3 tysięcy kilokalorii dziennie, wielu z nich po prostu było bardzo szczupłych albo jeszcze raz było wręcz niedożywionych, miało niedowagę. Było to plemię, które nie miało praktycznie żadnego dostępu, przynajmniej żadnego znaczącego dostępu do służby zdrowia. Tym samym można zapomnieć o prewencji albo po prostu bieżącym, efektywnym leczeniu dowolnych chorób. A tych nie brakowało. Zważywszy na to, że mieli oni tak naprawdę stały kontakt z bydłem. Bydło to, można powiedzieć, jest fundament życia. Muchy CC na przykład na potęgę przenosiły, czy przenoszą, oczywiście teraz już trochę się to pozmieniało, śpiączkę afrykańską, glizda ludzka bardzo często występowała zarówno wśród Masajów, jak i ich bydła, bąblowica i wiele innych pasożytów. Ze względu na brak higieny, ciężkie warunki ich bytowania, ciężkie warunki życia, dzieci chorowały bardzo często. Szacuje się, że 20% dzieci chorowało na biegunki, 40% na zapalenie spojówek, zapalenie płuc bardzo często występowało wśród tej, nazwijmy to, populacji dziecięcej. Jeśli chodzi o dorosłych, to nawet co druga osoba dorosła cierpiała na brucelozę. Dodatkowo była to populacja trapiona między innymi różnego rodzaju infekcjami, takimi choćby jak kiła endemiczna. Szacuje się, że 25% populacji dorosłych cierpiała na nim. Oczywiście trzeba dołożyć absolutny klasyk tego regionu, czyli chorowanie między innymi na malarię i gruzicę. Niektórzy badacze podawali, że niewykluczone, że właśnie te powszechne zachorowanie na malarię i na gruzicę było jednym z czynników potencjalnie tego, dlaczego populacja Masajów miała taki niski poziom cholesterolu. No i ostatnia rzecz, zanim przejdziemy bezpośrednio do miażdżycy, chorób układu sercowo-naczyniowego, warto wspomnieć, że sama śmiertelność, jeśli chodzi o dzieci, ale zarówno osoby dorosłe, była bardzo wysoka. Jeśli chodzi o dzieci, bardzo często było to spowodowane między innymi niedostateczną właśnie podażą energetyczną, częstymi infekcjami, kiepskimi warunkami bytu, jak i brakiem higieny. Na szczęście w 1972 roku opublikowano fantastyczne badanie, w którym autopsji poddano 50 Masajów. I okazało się, że właściwie u każdego z nich wykryto rozległą miażdżycę z naciekami lipidowymi, zmianami włóknistymi, ale uwaga, właściwie brakowało zmian powikłanych. Bo coś rzeczywiście, co podkreślano wielokrotnie i dlatego ta populacja, to plemię budziło i budzi do tej pory tyle emocji, właściwie żadnych stricte incydentów nie odnotowano tam sercowo-naczyniowych. Innymi słowy, mieliśmy do czynienia z populacją, która miała rozległą miażdżycę, nie miała jednocześnie praktycznie żadnych incydentów sercowo-naczyniowych. W badaniu na ponad 600 Masajach nie wykryto praktycznie żadnych dowodów na występowanie stricte chorób układu sercowo-naczyniowego w postaci incydentów. Zaledwie u 1% tej próbki, tej kohorty zidentyfikowano, że są jakieś dowody na kłopoty z układem sercowo-naczyniowego i zaledwie u jednej osoby po EKG stwierdzono, że przybyła ona zawał serca. Innymi słowy, 1% populacji miał jakiś dowód, że coś tam się działo nie tak i tylko jedna osoba na 600 rzeczywiście pokazywała sygnały, dowody tego, że przeszła zawał serca. Jeśli chodzi o ich lipidogram, to całkowity poziom cholesterolu wynosił średnio mniej więcej 125 mg na decylitr, przy czym lipoproteina HDL wynosiła mniej więcej 40 do 50, oczywiście w zależności od osoby, wiadomo, że jakieś odchylenie standardowe tutaj było. Jeśli chodzi o lipoproteinę LDL, to wynosiła ona od 80 do 95 mg na decylitr, mokry sen w większości towarzystw kardiologicznych. Jeśli chodzi o triglicerydy, 50 do 70 mg na decylitr, mój mokry sen, czyli bardzo niskie triglicerydy. Gdyż na pewno bardziej szokujący był poziom średni cholesterolu w grupie osób do 15 roku życia. On wynosi średnio, tam uwaga, 105 mg na decylitr, był więc jak na ogólną populację ekstremalnie niski. Co jeszcze musimy wiedzieć, ogólnie Masajowie przy autopsji wyszło, że mają mniejsze serca niż ich
odpowiedniki, nazwijmy to, w krajach zachodnich, w krajach rozwiniętych, prawdopodobnie dlatego, że między innymi mają oni niższe ciśnienie. Jeśli chodzi o osoby do 40 roku życia, to zmiany włókniste wykrywano u 20%, natomiast po 40 roku życia nastąpiło zdecydowane zwiększenie występowania włóknienia między innymi aorty. Jeśli chodzi o zmiany powikłane, to wykryto 3 przypadki zwapnienia wśród Masajów i tak naprawdę to były właśnie te zmiany powikłane, o których mówiłem. Było jeszcze fantastyczne porównanie grubości ścian tętnic Masajów do Amerykanów. Uznaje się to oczywiście jako jeden z markerów potencjalnie rozwoju miażdżycy i zmiany te były porównywane. To znaczy i Kalifornijczycy, i Masajowie mieli podobną grubość tych ścian tętnic. No i zaraz dojdziemy sobie do różnego rodzaju hipotez, dlaczego, jak to przynajmniej określano właśnie wtedy w latach 60., 70., ta populacja Masajów, plemię Masajów jest odporne na incydenty sercowo-naczyniowe, bo dokładnie tego sformułowania używano. Zanim do tego dojdę, warto podkreślić, że nie powinno to, mimo że pewnie dziwi wiele osób, nie powinno to dziwić, bo tak naprawdę dokładnie to samo widzimy między innymi w populacji między innymi europejskiej nawet, czy światowej, jeśli chodzi o różnego rodzaju kraje rozwinięte. Mianowicie, jeśli spojrzycie na różnego rodzaju statystyki a propos tego, jakie jest ryzyko występowania na przykład incydentu sercowo-naczyniowego w przeciągu roku albo oczywiście w przeciągu życia osoby po 40 roku życia, jak to z dowolnym badaniem, które będzie badać statystyki, korelacje, wyniki są różne, rozrzuty są różne, ale nawet biorąc pod uwagę takie, bym powiedział, bardziej standardowe wyniki, to średnio osoba dorosła, jeśli chodzi o mężczyzn, będzie miała 30% szansy na to, że wystąpi incydent sercowo-naczyniowy w przeciągu życia. Jednocześnie wiemy z badań, że wśród populacji osób na przykład po 60 roku życia ponad 80-85% osób cierpi na miażdżycę. Ewidentnie wychodzi, że większość osób, która ma miażdżycę, dokładnie tak jak w populacji Masajów, nie będzie cierpieć na incydenty sercowo-naczyniowego. I oczywiście są różnego rodzaju teorie, które wydaje mi się trzeba będzie omówić osobno, dlaczego takie incydenty występują. Część z nich można oczywiście nawet omówić w ramach zawałów Minoka, tak? Czyli tych zawałów, kategorii zawałów, gdzie występuje taki incydent, ale zwężenie światła tętnic wieńcowych jest mniejsze niż 50%. To zasłonięcie, okluzja, jak to się ładnie mówi, tętnic wieńcowych nie jest na tyle duża, żeby wywołać taki incydent. 3 takie główne wyjaśnienia tych zawałów Minoka to jest między innymi oczywiście erozja blaszki miażdżycowej, to będzie kłopoty z mikrokrążeniem oraz spazmy tętnic wieńcowych. Tych teorii jest więcej, to są na pewno 3 takie głównie, przynajmniej jeśli chodzi o zawał Minoka, ale również o to, jak ogólnie nawet jeśli ktoś ma miażdżycę, dlaczego mogą ale nie muszą występować różnego rodzaju te incydenty sercowo-naczyniowe. Wracając już do samych Masajów, jeden taki główny powód, dla których po prostu te incydenty u nich nie występowały, była po prostu kompensacja naczyń krwionośnych. Im starsza osoba, tym bardziej zwiększała się wielkość naczyń krwionośnych i tym samym zwiększało się światło, ten prześwit naczyń krwionośnych. Innymi słowy, był to mechanizm kompensacyjny. Owszem, była miażdżyca, która również się powiększała, ale również powiększało się światło naczyń krwionośnych. Nawet pamiętam, że miałem chyba ponad 2 lata temu taką rozmowę, nie jestem pewien, czy to był internista, czy to był kardiolog, gdzieś tam w sekcji komentarzy, który mówił, że bardzo często właśnie ktoś nawet nie wie, że ma rozległą miażdżycę, czy gdzieś nastąpiła jakaś okluzja, dopóki nie pójdzie na badanie, bo w międzyczasie po prostu organizm wykształcił między innymi krążenie poboczne, czyli to jest właśnie to mikrokrążenie, o którym sobie mówiliśmy wcześniej a propos zawałów Minoka. Innymi słowy, nawet jeśli jest okluzja, to jeden z tych dodatkowych mechanizmów kompensacyjnych jest to, że jest nasilony proces angiogenezy, czyli przyłączania nowych naczyń krwionośnych, który może sprawić, że ten zablokowany odcinek będzie po prostu omijany tym krążeniem pobocznym. I tutaj wrzucę takie oczywiście 2 wykresy, żeby pokazać, jak to statystycznie będzie się zmieniać z wiekiem, jeśli chodzi o wielkość naczyń i wielkość światła naczyń krwionośnych. Kolejne hipotezy dotyczyły m.in. rozbudowanych więzi międzyludzkich, które występowały w tym plemieniu i oczywiście na pewno przynajmniej w jakimś stopniu było to częścią tej łamigłówki, bo ja również mówiłem o tym na kanale choćby w ramach efektu Roseto, który omawiałem choćby w tym shorcie. Wiemy to
również między innymi, już pomijając jakby bzdurność niebieskich stref dotycząca ich preferencji dietetycznych, czyli tego, jaka dieta jest zdrowa, to na pewno wiadomo, że te więzi międzyludzkie są szalenie ważne i są w stanie, co pokazywałem w tym filmiku na całym mnóstwie badań, wpływać na obniżenie stanów zapalnych, nawet łagodzić ryzyko infekcji, obniżać ciśnienie, obniżać poziom kortyzolu. Warto jeszcze wspomnieć, że Mann, czyli ten główny naukowiec, który prowadził różnego rodzaju badania dotyczące Masajów, miał dodatkową hipotezę, że niewykluczone, że fermentowany nabiał, który również oni spożywali, mógł się przyczyniać do tego efektu ochronnego, ponieważ to chyba było jego badanie, pokazywało, że ten fermentowany nabiał miał działanie potencjalnie podobne do statyn, co jak widzieliśmy jednocześnie nie broniło przez rozległą miażdżycą. Warto jeszcze wspomnieć, że były osobne całe rozmowy między naukowcami a propos tego, czy Masajowie mają niski poziom, czy mniej niski poziom cholesterolu, bo to też przez dekady się zmieniło ze względu na to mutacje genetyczne, czy nie. Więc Mann bezpośrednio odrzucał to, stwierdził, że jakby populacja Masajów jest niesamowicie eklektyczna, po prostu to jest, można powiedzieć, zbieranina wielu osób z różnych plemion i tym samym nie ma tutaj mowy o jakichś mechanizmach genetycznych. Były potem badania, które pokazywały, że genetyka jak najbardziej może grać tutaj rolę. Pokazywano między innymi, że Masajowie wprawdzie wchłaniają 2 razy więcej cholesterolu z diety, natomiast ta syntaza cholesterolowa, enzym, który będzie odpowiadać za syntezę cholesterolu endogennej, czyli w organizmie wewnątrz, jest z kolei zmniejszona o 50% w porównaniu do 25% w tych populacjach rozwiniętych w krajach zachodnich. Mam nadzieję, że teraz rozumiecie, dlaczego nie bez powodu mówiłem, że na każdym kroku jest tutaj zdrada, jeśli chodzi o ten temat Masajów, bo jeśli ktoś chciałby po prostu patrzeć przez szkiełko jakiegoś jednego czynnika, rzeczywiście ta dieta Masajów może pomagała im, a może szkodziła, tak, bo była miażdżyca, ale z drugiej strony nie było zawałów. Tak? I właśnie w tej ostatniej sekcji chciałbym pokazać między innymi parę takich potencjalnych czynników, które mogłyby świadczyć właśnie o tym, skąd w ogóle ta miażdżyca się pojawiała. Cała ta po prostu dyskusja na temat tego, że tak, to jest koniecznie cholesterol jest najważniejszy, no uważam za dosyć bzdurną, bo mamy dziesiątki czynników, które będą bezpośrednio wpływać na procesy miażdżycowe. Warto jeszcze wspomnieć, że oczywiście jeśli chcielibyśmy je ściągnąć do kategorii, to wciąż tych kategorii będzie paręnaście. Mieliśmy to też będę omawiać w osobnym odcinku, mieliśmy badania, które na przykład starały się klasyfikować różnego rodzaju czynniki według tego, jak groźne one są, czyli jak potencjalnie przyczyniają się do powstawania miażdżycy. Często było tak, że cholesterol nawet nie trafiał do pierwszej 5 i nie bez powodu, tak jak mówiłem wielokrotnie, jakby poziom cholesterolu, jeśli chodzi o osoby, które cierpią na miażdżycę albo trafiają do szpitala, często z zawałem, bardzo często jest w normie. Mamy nawet badania, które też będę omawiać, gdzie u osób poniżej, z cholesterolem LDL poniżej 40-30 albo skorygowanym cholesterolu LDL równym 0, w przeciągu 1 roku mieliśmy drastyczny postęp miażdżycy udokumentowany między innymi badaniami obrazowymi. Wracając do Masajów, jakie czynniki tutaj potencjalnie mogły nam bruździć? Jakie mogły przyczyniać się do miażdżycy? Po pierwsze, wiemy dobrze, że jeśli chodzi o anemię, tak, okresy występowania anemii jak najbardziej będą prowadzić do powstawania miażdżycy, mogą prowadzić do kłopotów z układem sercowo-naczyniowym. Nie będę tego omawiać, bo mam o tym cały odcinek, który wydaje mi się, że do tej pory był mocno zaskakujący dla wielu osób. Owszem, przeładowanie żelazem będzie prowadzić do takich kłopotów, ale niewiele osób wiedziało, że anemia bezpośrednio jest w stanie prowadzić do powstawania zmian miażdżycowych. Organizm, jak to w kółko powtarzam, nie lubi po prostu różnego rodzaju wychyleń, tak? Potrzebuje tego stopnia homeostazy. Jeśli będziemy niedożywieni, jest to kłopot. No i właśnie teraz przechodzimy do tego drugiego punktu, mianowicie niedożywienie. No i warto wspomnieć, że w jednym badaniu, które zresztą porównywało dietę Masajów do naszej współczesnej diety karniwora, pokazując, że nie jest to dobre porównanie, o czym jeszcze gdzieś tam wspomnę na końcu odcinku, bardziej na końcu niż teraz, stwierdzano, że uwaga, i uważam, że to jest jeden z największych debilizmów tej pracy, chociaż praca ogólnie jest przyzwoita, ale ilość baboi merytorycznych nie jest też dosyć koszmarna. Stwierdzano,
że Masajowie, zważywszy na to, że bardzo często byli w restrykcji kalorycznej, która ich spożycie sięgało 65 do 80% zalecanego spożycia dziennego, przytaczali chyba 32 metaanalizy, że ograniczenie kaloryczne jest przecież dobre dla serca, bo tam pokazywano na przykład w tych badaniach, że wystarczy ograniczenie kaloryczne od 1 do 4 tygodni, żeby pokazać, jak praca serca rzeczywiście się poprawia. Co trzeba pamiętać, owszem, jest prawdziwe nie w momencie, uwaga, nie w momencie, w którym będziemy mieć dodatkowo całe mnóstwo innego rodzaju stresorów, takich jak między innymi stresory fizyczne. Nie w momencie również, kiedy po prostu ta deprywacja kaloryczna jest praktycznie ciągła. Tak, bo bardzo, bardzo często w tym plemieniu Masaju po prostu nie było wystarczająco dużo pożywienia. Ja przypominam, że ich średni indeks masy ciała średni wynosił 19,4 i było tam mnóstwo osób niedożywionych. Samo niedożywienie będzie stresorem, jak mówiłem. Niedostateczna ilość kalorii w porównaniu do tego zapotrzebowania, które mieli, zważywszy na to, jak dużo kilometrów musieli przechodzić każdego dnia, będzie jak najbardziej dodatkowym stresorem. Przypominam, że ich indeks masy ciała wynosi średnio 19,4 i było tam naprawdę wiele osób, które były niedożywione. A propos tego, dlaczego użyłem takich mocnych słów, dlaczego uważam, że ten wniosek był debilny, że zważywszy na to, że mieli restrykcję kaloryczną, to sprzyjało zdrowiu. To nie sprzyjało właśnie zdrowiu i prawdopodobnie jest jedną z głównych przyczyn, moim zdaniem, tego, że no właśnie powstawały u nich te rozległe zmiany miażdżycowe. I widać to na prostym przykładzie. Jeśli weźmiemy sobie, bo to było badanie osobne, które trwało tylko tydzień, warto podkreślić tylko tydzień. Jeśli weźmiemy sobie grupę judoków i damy im restrykcję kaloryczną na 7 dni, a następnie poddamy im prostym testom sprawnościowym, to okazuje się, że między innymi bardzo mocno skacze kortyzol w górę, bardzo mocno skaczą w górę różnego rodzaju cytokiny prozapalne, interleukina 6, czynnik martwicy nowotworów alfa. Mówimy o tygodniu i mówimy o osobach, które są, że tak powiem, w bezpiecznym otoczeniu, w pobliżu cywilizacji i tak dalej, nie narażeni na infekcje. Natomiast można sobie łatwo wyobrazić, że jeśli, patrząc na badania na grupie ponad 130 Masajów, dodatkowa podaż energetyczna, która była potrzebna Masajom średnio, to ponad 2,5 tysiące kilokalorii, ponad jakby bazę kaloryczną, którą potrzebują, co porównywano do przebiegania maratonu, to nagle okazuje się, że bycie właśnie w tej deprywacji kalorycznej i bycie zmuszonym do bycia aktywnym fizycznie jest potencjalnie bardzo negatywnym czynnikiem, jeśli chodzi o układ sercowo-naczyniowy. Ja opisywałem to w tym odcinku Zrozumieć stres, gdzie tłumaczyłem, że organizm po prostu potrzebuje określonej liczby stresorów, żeby rzeczywiście mieć ten stan homeostazy. Natomiast organizm nie rozróżnia praktycznie w żaden sposób stresorów. Jeśli po prostu będzie ich za dużo, nawet będą w postaci, tutaj mamy deprywację kaloryczną, która jest jak najbardziej wysiłek fizyczny jest świetny. Jeśli mamy jednocześnie je w bardzo dużym natężeniu, samo to w sobie będzie bardzo negatywne dla organizmu. Same infekcje, ilość różnego rodzaju tych egzogennych, zewnętrznych czynników prozapalnych, które występowały w ich życiu, tak sobie opisywaliśmy, od malarii, infekcje różnego rodzaju pasożytnicze, czy to grubsze, czy mniejsze, jeśli chodzi o kaliber, również bez cienia wątpliwości musiały przyczyniać się do tego stanu rzeczy. Mam nadzieję, że pokazuje to dosyć dobrze, jak skomplikowane są interakcje często bardzo różnych czynników. Nawet tych, które potencjalnie powinny chronić, okazuje się, że one będą miały konteksty, w których nie będą chronić, bo jeszcze raz, same w sobie są stresorem, a kiedy tych stresorów jest za dużo, może doprowadzić to do kłopotów. Na koniec warto wspomnieć, że oczywiście patrząc na badania dotyczące Masajów, którzy przeprowadzali się do miast, wychodzili z tego trybu całego plemiennego, hiperlipidemia, czyli podwyższony poziom cholesterolu i lipidów jak najbardziej występowało nadciśnienie, występowała cukrzyca w momencie, w którym zaczynali włączać różnego rodzaju cukry, węglowodany, czy to proste, czy złożone. Jakakolwiek ochrona, którą mieli, prawdopodobnie przede wszystkim pochodziła jeszcze raz z ruchu i niskiego ciśnienia. W tym właśnie filmiku, o którym już wspominałem wcześniej, podkreślałem, że warto dbać o niskie ciśnienie. Oczywiście niskie ciśnienie też trzeba definiować między innymi od tego, czy bierze się leki, czy nie. Ja mówię to w kontekście tego, że bez brania leków, zanim dojdzie do jakiegoś mocniejszego nadciśnienia, warto
dbać o swój styl życia, warto dbać o ruch, warto pościć i tak dalej, żeby to ciśnienie było jak najniższe. Teraz zresztą będę znowu omawiał w innych odcinkach, jak można sprawdzić na przykład, czy bardzo prostymi markerami, które są dostępne w laboratoriach komercyjnych, czy serce jest zbyt obciążone, bo czasami może być tak, że ktoś będzie mieć rzeczywiście podwyższone ciśnienie, może mieć 140 na 100 choćby, ale uwaga, serce nie będzie przeciążone i można jeszcze raz to sprawdzić bardzo prostymi markerami. Swoją drogą dajcie mi znać, czy chcecie, żeby gdzieś tam w przyszłości omówić w osobnym odcinku mechanizmy kompensacyjne, którymi dysponuje ciało, które uskutecznia w momencie, w którym zaczyna pojawiać się miażdżyca, aby nie wystąpiły te incydenty sercowo-naczyniowe, o których wspominałem. Warto jeszcze wrócić do jednego aspektu, mianowicie czy masajowie są dobrym materiałem porównawczym na przykład do osób na diecie karniwora obecnie? I odpowiedź jest absolutnie nie. Zgadzam się z wnioskiem tego badania, które wrzucałem na ekran wcześniej, bo masajowie nie dość, że mieli niesamowitą ilość ruchu, wszystkie te ich produkty były powiedzmy bardziej naturalne, nieprzetworzone. Bazowali oni w olbrzymiej ilości na nabiale, a nie mięsie. Patrząc na obecne po prostu te trendy, jeśli chodzi o dietę karniwora, to spożycie nabiału to jest pewnie 1-2% u większości osób na tej diecie. Więc ani styl życia, ani te diety absolutnie nie da się porównać do osób, które są obecnie na dietach karniwora. Dzięki piękne jak zawsze za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że było dosyć dużo nie tylko ciekawostek, ale też praktycznych informacji a propos tych czynników wpływających na powstawanie chorób układu sercowo-naczyniowego. Dajcie mi znać, co sądzicie w ogóle właśnie o tej dyskusji a propos masaju i diety, którą uskutecznia i czy ona rzeczywiście tutaj zawiniła, czy może nie miała nic wspólnego z tym. Ja jak zawsze będę przynajmniej jakiś czas w sekcji komentarzy, jeśli ktoś ma jakieś pytania, anegdotki, obserwacje i tym podobne. Klasycznie polecam swoje flagowe kursy Vocabulary Labs, czyli laboratoria językowe, gdzie pokazuję, jak nauczyć się dowolnego języka z dowolnej rodziny języków samodzielnie, aby przestać non-stop wydawać pieniądze na różnego rodzaju aplikacje, podręczniki, szkoły językowe, korepetytorów, aby wiedzieć po prostu, jak to robić skutecznie samemu. Wtedy takie lekcje prywatne to jest najwyżej taka wisienka na torcie, fajny dodatek. Kurs Experts Incubator, czyli kuźnia ekspertów, gdzie z kolei pokazuje, jak samodzielnie nauczyć się dowolnej dziedziny od A do Z, jak tworzyć plan nauki, zapamiętywać informacje, tworzyć zrozumienie, wdrażać suche informacje w praktykę. Idealne dla uczniów, studentów, czy to maturzystów, którzy chcą mieć dobre oceny, zdawać te swoje egzaminy, kolokwia, do osób, które mają świetną pracę, ale potrzebują zdobyć może dodatkowe jakieś kwalifikacje, egzaminy, zdać, zrobić certyfikację, aby dostać podwyżkę albo awans. Do osób, które nienawidzą swojej pracy, co wiadomo, zdarza się relatywnie często i chciałyby ją zmienić albo już ją rzuciły, ale brakuje im umiejętności, aby zdobyć inną pracę. Kurs również pokazuje, jak to robić i na końcu dla osób takich jak ja i pewnie wielu z Was, które chcą więcej zapamiętywać z tego, co czytają i słuchają, żeby nie mieć tego uczucia zmarnowanego czasu i kiedy rozmawiamy na tematy nas interesujące i chcemy wydobyć informację, to zamiast chwycić ją w głowie, to sięgamy i dotykamy pustki. I na końcu kurs o jeden włos za daleko, gdzie pokazuje, jak zatrzymywać i odwracać łysienie androgenowe, między innymi diagnozować i zatrzymywać telogenowe wypadanie włosów i walczyć z różnego rodzaju upierdliwymi chorobami skóry głowy, takimi jak choćby łupież, którego wcześniej nie dało się pozbyć w żaden sposób. 3 piosenki rockowe w pierwszym komentarzu pod filmikiem, aby mnie spędzić czas również po wysłuchaniu tego odcinka. Również w tym komentarzu będzie literatura naukowa, na którą się powoływałem w tym odcinku oraz jak zawsze bonusowa ciekawostka dotycząca któregoś z tych tematów, które omawiałem w tym odcinku. Z kolei w opisie znajdziesz link do mojego newslettera. Klikając ten link do newslettera wyskakuje okienko, tam można wprowadzić swój adres mailowy i tam z kolei będę wysyłać na ten twój adres mailowy artykuły powiązane z poprawą pamięci, nauką języków obcych, produktywnością i tym podobnymi tematami powiązanymi z samorozwojem. I na koniec, jeśli interesują Cię wszystkie te informacje, które podałem w tym filmiku, chciałbyś ściągnąć je w formie łatwo dostępnych elektronicznych fiszek, ta opcja jest dostępna dla patronów kanału. To kosztuje 40 zł miesięcznie, można nawet na 1 miesiąc się zapisać, jeśli ktoś ma ochotę. I dla patronów właśnie są dostępne fiszki do tego odcinka i ponad 130 poprzednich odcinków. Dodatkowo dla patronów dostępna jest sekcja badanie tygodnia na takiej specjalnej stronie patronackiej, gdzie raz w tygodniu opisuję najciekawsze badanie, które wpadło mi w ręce, często z omówieniem szczegółowym i odesłaniem do innych badań, oraz dla wielu osób pewnie ważne, prywatne forum, gdzie można mi zadawać różnego rodzaju pytania, jeśli ktoś chciałby mieć pewność otrzymania odpowiedzi na swoje pytanie. Dzięki jeszcze raz za wysłanie tego odcinka. Do usłyszenia w następnym.